Kinga. Tym razem chciałam się przekonać, jak bardzo cierpią ludzie, którzy korzystają z kredek dostępnych w Biedronce. Do tego eksperymentu kupiłam kredki Bambino, które są za około 16,99 i kredki szkolne, które z rabatem wyszły mi 2,50. No ciekawe, co stanie się w momencie, kiedy porównam te zestawy z moimi ulubionymi kredkami Prismacolor, przy czym jedna kredka Prismacolor jest warta tyle, co 3 zestawy szkolne. Dlatego przekonacie się, czy kupowanie kredek typu Prismacolor jest przepłacaniem, czy raczej inwestycją. Pamiętajcie tylko, że jeżeli takie tematy Wam się podobają i chcielibyście widzieć więcej takich filmów, to dajcie lajka i zasubskrybujcie kanał, oczywiście z dzwoneczkiem. W większości przypadków na YouTubie widziałam naprawdę idiotyczne porównania w momencie, kiedy było tanie, były drogie, tanie kredki 12 kolorów i drogie, gdzie najczęściej przekraczały ponad 100. No wiadomo, że zawsze wygra ta większa paleta kredek, które w ogóle są przeznaczone do profesjonalnego rysowania. Więc aby stworzyć prawdziwe i poprawne porównanie, wybrałam takie kredki z Prismacolor, które całkowicie pokrywają się z paletą tych kredek z Biedronki. Niestety nie udało się dokładnie pokryć tej palety, ponieważ w Bambino jest na przykład taka złota kredka, a w tamtych szkolnych w ogóle jakaś bordowa, ciemna. Nie będę jej pokazywać, bo wygląda praktycznie jak czarna, a jest bordowa. No i musiałam się zastanowić, jaką kredkę dać do Pryzmy, żeby rzeczywiście to porównanie było wiarygodne. I postanowiłam, że będzie to biała kredka, z tego względu, że jeśli kupujecie jakikolwiek zestaw z Pryzmy, to zawsze, ale to zawsze w tych zestawach jest chociaż jedna ta biała kredka. A jeżeli kupujecie na sztuki, no to warto wtedy też kupić sobie tą białą kredkę, a nawet kredki, bo ona bardzo szybko się zużywa, często się jej używa, jest bardzo dobra i dobrze jest ją mieć w zapasie. To przejdźmy do tego porównania. Na samym początku pokażę Wam takie małe próbniki, a potem przejdziemy do konkretnego rysunku. Zacznę od kredki Prismacolor i wezmę się za niebieską. Bardzo przyjemny, intensywny kolor. Teraz weźmiemy sobie taki sam kolor, tylko z kredki Bambino. Słychać, że ta kredka o wiele bardziej drapie. Nacisk jest dokładnie ten sam, jak widać już jest o wiele bardziej blada, mniej napigmentowana. Nie chodzi o różnicę koloru, że jest jaśniejsza, tylko po prostu ja tak na żywo jak widzę, to tak jakby ten barwnik się rozjeżdżał. Kredki szkolne. No, najgorszy efekt. Ale to są jasne kolory. A jak sprawdzają się ciemne, chociażby brązy? Nie używam po prostu tutaj aż tak bardzo siły, żeby osiągnąć ten kolor. Po prostu delikatnie koloruję i on taki po prostu jest. Ten kolor jest jeszcze fajniejszy w momencie, kiedy dociśniemy te kredki, ale to jest test kredek, kiedy rysujemy taką bazę, ten pierwszy kolorek, żeby zobaczyć w ogóle różnicę między kredkami. Właśnie to, dlaczego chciałam pokazać brąz. Chodzi o ciemne kolory w takich tanich, najtańszych kredkach, czy po prostu kredkach nieprofesjonalnych, szkolnych, ponieważ ciemne kolory tam wychodzą okropnie. Jak widać, ten sam nacisk, a tej kredki prawie nie ma. Jest bardzo, bardzo blada. Można od razu stwierdzić, że pigmentacja, nasycenie, oczywiście, że taka pryzma wygrywa, ale co z mieszalnością barw? Co w momencie, jeśli chcemy mieć ładne przejścia, albo chcemy stworzyć z 2 kredek czy z 3 kredek nowy kolor? Czy to jest w ogóle możliwe? Jak to wygląda? Jak sprawdza się to w praktyce? I też mogłabym dawać tutaj jakieś próbniki, ale wolę na konkretnych elementach i wybrałam sobie jako motyw oko, ponieważ oko myślę, że zawiera wszystko to, co potrzebujemy. Jest dość skomplikowane, ma sporo kolorków. Na samym początku zaczynamy od czerni, czystej czerni, która jest oczywiście bardzo ważna,
wyrażona w kredkach, czy ona jest nasycona, czy raczej jakaś taka, wiecie, wyblakła. I oczywiście tęczówka, która ma masę różnych ciekawych kolorów, jak i skóra, która jest, jak wiecie, skomplikowana. Nawet jeśli mamy pełen zestaw 150 kolorów, to i tak skóra jest przekleństwem, ponieważ to od nas zależy, czy odpowiednio dobierzemy barwy, tak żeby faktycznie to wyglądało jak skóra. Musi być odpowiednio gładka, ale z drugiej strony fajnie, żeby miała jakąś fakturę. I nie powiem, żeby ten rysunek nie był dla mnie wyzwaniem, bo rzeczywiście musiałam użyć tylko 12 kredek. Miałam do dyspozycji tak naprawdę podstawowe kolory i było mi z tym dość ciężko, bo nie mogłam nagle używać tych kredek, do których się już przyzwyczaiłam, które często właśnie w swojej palecie mają to, co ma skóra, a tutaj musiałam dużo mieszać, dużo kombinować. Ale nie tylko skóra jest wyzwaniem, bo tak jak widzicie, kiedy tutaj rysuję tą tęczówkę, ona jest naprawdę bardzo skomplikowana, ma sporo kolorów, dużo jest przenikania między sobą tych barw, no i oczywiście faktura, która jest w niej zawarta. W pewnym momencie na przykład potrzebowałam jakiegoś jasnego błękitu i żeby to osiągnąć, to najpierw zrobiłam bazę z niebieskiego, to jest kolor True Blue i na tej bazie przejechałam białą kredką. Dzięki temu te dwie kredki świetnie ze sobą się połączyły i stworzyły mi właśnie taki jasny błękit, więc naprawdę dużo z pryzmy można wyciągnąć. A skoro już tak narzekałam na ten kolor skóry, wiecie, że w skórze będą znajdować się kolory typu na przykład różowy, pomarańczowy, żółty. Te kredki z podstawowej palety mogłam wykorzystać. Ale wiadomo, że one są za bardzo intensywne i nie będzie to miało dobrego efektu, więc trzeba je czymś przygasić i miałam jedną kredkę, która się do tego nadaje. Brąz. Dokładnie dark brown. I na samym początku musiałam z tego dark brown zrobić bazę. Ja wam tutaj pokażę tak bardziej z bliska, jak wygląda ta baza. Widać, że delikatnie rysowałam kredką, ale tak, żeby było jak najrówniej. Czyli starałam się rysować bardzo dokładnie, kreska obok kreski, tak, żeby nie było też za dużo odstępów między sobą, bo jeśli zostawiłabym jakąś taką perfidną, białą krechę kartki, później byłaby ona cały czas widoczna i byłoby bardzo nieestetycznie, więc staramy się bazę robić bardzo powoli i nie śpieszymy się, robimy to jak najlepiej. I gdybym teraz przyciągnęła to wszystko jedną kredką, na przykład jasną brzoskwinią, to w rzeczywistości wyszedłby płaski placek. Dlatego wzięłam różowy i tak samo jak brązem, delikatnie tylko naniosłam w niektórych miejscach. To samo oczywiście zrobiłam jeszcze z pomarańczem, no i żółty. Ponieważ nasza skóra składa się z wielu różnych kolorów, nie jesteśmy jednolici, no i tutaj musiałam naprawdę nieźle się nakombinować, żeby ta skóra rzeczywiście przypominała skórę, ale pamiętajcie, że to jest tylko baza. Tak przygotowana skóra jest gotowa do wygładzenia, a do wygładzenia wybrałam sobie kredkę, która jest jasną brzoskwinią. I naprawdę bardzo mocno przyciskam, no chyba widzicie efekt. Dosłownie jak masełko. Widać, jak bardzo jest to gładkie i jest to moja ulubiona część rysunku. Na koniec czarną kredką, oczywiście bardzo dobrze naostrzoną, rysujemy rzęsy. Rysujemy je powoli, nie śpieszymy się, zgodnie z kierunkiem, w którym idą rzęsy. Staramy się, żeby ta część, która jest przy nasadzie, była grubsza niż na końcówkach. Ta końcówka to powinna być jak taki ostry szpic. Bez względu na to, jaką mamy paletę, Prismacolor rzeczywiście nadaje się do takiego profesjonalnego rysowania. No i skoro oczko mamy już skończone, to może przejdziemy do kredek Bambino. Rysuję bardzo dokładnie i tak samo zaczynam, czyli od źrenicy. I już widać, że ta czerń nie jest taka sama, o wiele gorzej mi się tym rysuje. Te kredki są twardsze, trochę tak jakby drapały kartkę. Jest to dla mnie wyjątkowo nieprzyjemne, no i tak pigmentacja jest słabsza, więc ciężko się tak naprawdę nimi operuje. Coś strasznego. Już pojawiły się pierwsze problemy w momencie, kiedy miałam zrobić przejście ten żółty z niebieskim, z tym granatem, tak jak zrobiłam to w Prismacolor, czyli tą tęczówkę. No, wygląda to o wiele bardziej nieestetycznie, po prostu jest ciężko zrobić nawet ten sam kształt. Nawet jeśli człowiek się bardzo stara, to wychodzi tak niechlujnie. Co nie znaczy, że kolory mają jakieś złe, bo wbrew pozorom ich pigmentacja jest nawet ok. Może nie są aż tak nasycone, wiadomo, jak te droższe kredki, ale te kolory, jeśli tak się mocno przyciśnie,
No dobra, także prawie złamiemy nadgarstek, ale jak się mocno przyciśnie i ta jedna kredka, ten jeden konkretny kolor będzie całkiem fajnie się prezentować, ale już przejścia między nimi nie za bardzo. A no i jeszcze przy tym białku musiałam strasznie kombinować. Wzięłam brązową kredkę, wzięłam różową, starałam się jakoś to wygładzić brzoskwinią, no ale wyszło to co wyszło. No ważne, żeby nie zostawiać białej kartki. Również tutaj brąz jest moją bazą, czyli starałam się tak jakby odtworzyć tą samą technikę, którą użyłam przy Prismacolor, więc też dołożyłam różu, pomarańczu, żółtego. A skoro robię to samo, to po skończeniu takiej bazy przechodzę do wygładzenia, czyli do tej jasnej brzoskwini. Czy efekt jest podobny? Czy choć trochę to imituje jakość poprzedniego rysunku? Zostawiam tu bez komentarza. Rzęsy są oczywiście trochę blade, no ale można było się tego spodziewać. Wniosek jest jeden. Te kredki zdecydowanie nie nadają się do pracy, a ich zakup można usprawiedliwić tylko w jeden sposób. Miłość do minionków. What? No dobra, aż strach mówić o kredkach szkolnych. To jest prawdziwy hardcore wśród kredek. Już naprawdę nie będę narzekać na to, jak w ogóle ciężko rysuje się tymi kredkami. Tak, twarde, chropowate, słaba pigmentacja. Ale to, co jest dosłownie wyjątkowe, to fakt, że wykonując dokładnie te same ruchy, co przy poprzednich pracach, baza z Chiny nie wyjdzie jednolita. No po prostu się nie da, to żyje swoim życiem. Można określić je jako takie kredki, które są dziurawe? Już wam tłumaczę. Rysujecie daną kredką bardzo dokładnie, powoli, z tym samym naciskiem, kreska za kreską, powinna być równa powierzchnia, równa kolorystyka i tak dalej. Jednak nie jest równo, bo w pewnym momencie wychodzi jakaś jedna ciemna gruda. Albo kilka ciemnych, pojedynczych plamek, grudek, kropek, nie wiem, jakieś dziwne to jest. Już chyba nie muszę tłumaczyć, że sama mieszalność tych kredek jest niemożliwa. Robienie warstw, czy tworzenie nowej barwy, no nie, po prostu nie. Tak naprawdę wszystko, co tymi kredkami zrobimy, będzie nieestetyczne, będzie wyglądało na brudne. Ile pracy w to nie włożycie i tak będzie wyglądało to, jakbyście się nie starali. No ale hola, czy to oznacza, że ja po prostu nie mam umiejętności? Zaraz, rysując poprzednie prace, rysując te same oko kredkami Prismacolor, nagle nie umiem rysować? Bardzo dziwna sytuacja. Nie, to tak nie wygląda, że nagle gorzej rysuję, bo nie wiem, gorszy dzień. Po prostu korzystając z takich przyborów nie wykorzystujecie w pełni swoich własnych umiejętności i nikt mi nie wmówi, że trzeba umieć, żeby nimi rysować, bo jeśli ktoś mi powie, że nie ma znaczenia, jakich kredek się używa, tylko to, jak nimi rysujemy, to wtedy chyba takiej osobie będę zawsze wysyłać linka do tego filmu. Żeby udowodnić, że nie, umiejętności nie wystarczają, niestety. Choć fajnie by było kupować zestaw za 2,50. Jasne. Okej, to teraz czas na prezentację tych cudownych prac. Tutaj mamy pracę wykonaną Prismacolor. Teraz przechodzimy do pracy kredkami Bambino. No i oczywiście kredeczki szkolne. Tutaj mamy zbliżenia na pryzmę. Są jakieś tam niedoskonałości oczywiście, bo pamiętajcie, że jeśli mamy małą paletę barw, musimy łączyć dużo różnych kolorów ze sobą, no to mniej więcej tak to wychodzi, ale naprawdę nie jest źle, jednak kiedy już przybierzemy do pracy wykonaną kredkami Bambino, no to tutaj już gorzej się na to patrzy. A kredki szkolne, no to chyba wiadomo, że pali oczy. W ogóle porównajcie sobie Prismacolor, a szkolne. Prismacolor, a szkolne. Ale wiecie co? Jak tak pomyślę, to wcale nie jest tak źle. Przy tych kredkach zyskałam bardzo fajne, porządne pudełko, które jest metalowe, a zakrętka jest od razu z temperówką.
Właściwie lubi myszkę Miki, więc... spoko. Za to przy kredkach... Odkurzałam. Za to przy kredkach Bambino temperówkę, która jest na grube kredki. Super! Właśnie takiej mi brakowało, ale ona ląduje w kosmetyczce. Wniosek z tego jest jeden. Naprawdę nie dajcie się reklamom z Biedronki. Większość reklamowanych produktów przez nich tak naprawdę bardziej nadaje się na podpałkę do pieca. Rysując nimi robicie sobie krzywdę, marnujecie swój czas oraz pieniądze. Pieniądze, które gdybyście odłożyli, to może kupilibyście lepsze kredki, solidne kredki, dzięki którym wasz rysunek tylko i wyłącznie by zyskał. Im więcej będziecie wymagać od artykułów artystycznych, tym łatwiej będzie wam zacząć rysować profesjonalnie. To wszystko w tym odcinku. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, to oczywiście dajcie lajka, zasubskrybujcie kanał z dzwoneczkiem i do zobaczenia do następnego odcinka. Pa! Miałam sobie kupić piórnik. Po co?